No cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, który rozpocznie nową, zapowiadaną wcześniej przeze mnie serię na temat powstania całej makiety bez dobudówki, bo dobudówka jest osobnym tematem innej playlisty. No i w dzisiejszym odcinku będę chciał omówić pokrótce, jak powstał stół, jak go zrobiłem, jakie ma wymiary, dlaczego ma takie wymiary, z czego zrezygnowałem, na jakie ustępstwa poszedłem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Także zaczynamy. Także teraz zapraszam na chwilkę przed monitor mojego komputera. Tam pokażę Wam, jak wyglądał projekt stworzony przeze mnie w AutoCadzie całego stołu, jego wymiarów. Opowiem troszeczkę 2-3 minutki i wracamy na makietę. Słuchajcie, więc tak, może pokażę, jak to wygląda w AutoCadzie. To, co widzicie, to jest właśnie projekt stołu, może nie wykonany w AutoCadzie. Tutaj nie mam AutoCada zainstalowanego, więc w TrueViewerze pokazuję. Tutaj jest pokazany każdy wymiar każdego elementu stołu, który znajduje się, który jest zamontowany w zasadzie. Wszędzie są pokazane nogi, dokładnie gdzie, w którym miejscu znajdują się uchwyty, belki, poprzeczki zamontowane, w których miejscach są. Wszystko jest wyliczone, wymierzone, tak żeby to wyglądało tak jak jest teraz, i dopiero pod to w zasadzie można było dokładnie sprecyzować końcowy wygląd samej makiety. Po co ja to rozrysowuję? Po to, żebym wiedział później podczas montażu napędów, w których miejscach są belki pod stołem zamontowane pod blatem, w którym miejscu są nogi, żebym wiedział, gdzie zamontować na przykład napędy do rozjazdów, albo na przykład w tym miejscu wiem, że nie przeciągnę sobie kabelków pod makietą, bo jest albo deska, albo noga i tak dalej, i tak dalej. Tutaj fajnie widać właśnie, jak wykorzystałem także filar podtrzymujący poddasze. Tutaj są filary podtrzymujące poddasze i oczywiście także tutaj. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wymiary makiety, to wyglądają one następująco. Ten wymiar najdłuższy mamy 5,60. Tutaj wymiar na głębokość, można by powiedzieć, makiety mamy 1,25 metra, czyli dokładnie tak jak jest szerokość płyty. Tutaj kolejny skrajny wymiar mamy 3,20. Głębokość w tą stronę, tutaj o tak narysuję ten wymiar, to jest dokładnie 1 metr. I pozostaje nam jeszcze część do budówki, która ma wymiary 1,62 m dokładnie na 0,4 metra. Tak jest dokładny wymiar. Więc dlaczego zdecydowałem się na skrócenie tutaj tego wymiaru, do 1 metra? Ano dlatego, gdy sobie zrobiłem taką symulację, że tu jest pełny wymiar tej płyty, czyli na 1,25 m, wówczas powstawał mi taki dosyć spora odległość powstawała do tego miejsca, żeby sięgnąć swobodnie ręką i wykonać jakiekolwiek prace, czy też konserwacyjne, czy coś naprawić, czy przeczyścić tory.
Więc tutaj ten dostęp był dość utrudniony i w zasadzie nie mogłem tam dostać ręką bez podpierania się gdzieś, czy tutaj, czy kolanem, czy gdzieś tutaj ręką. No było to mega utrudnione, więc zdecydowałem się, że ta odległość tutaj zostanie troszeczkę obcięta. Ja się jakoś tutaj R2, oczywiście wcześniej to zasymulowałem, R2 pod tunelem wymieszczę, więc no wyszło nie najgorzej. A tak jak mówię, no od tej strony tutaj nie mogę się dostać do makiety, więc zostaje mi tylko stąd. Jeśli chodzi o wysokość stołu, posiada on 21 nóg. Każda ma wymiar 95 cm plus dodatkowo 2 cm płyta, co nam daje 97 cm. I tak można powiedzieć, że taką wysokość posiada makieta. Także zapraszam z powrotem na makietkę na parę słów. Kolejną rzeczą, nad którą się skupiłem, projektując sam układ, to jest wybór torów. Oj, nad wyborem torów siedziałem dosyć długo. Czytałem różnego rodzaju fora. No i analizując wszystkie za i przeciw, padło na tory Rocoline o profilu 2,1 mm, czyli tak zwane tory modelowe, zbliżone najbardziej w rzeczywistości do oryginałów po przeliczeniu na skalę. No, zalety no, są w zasadzie oczywiste. Trwałość przede wszystkim tych torów i w miarę realne odwzorowanie rozjazdów, zwłaszcza tych 10-stopniowych, aczkolwiek 10 stopni to nie jest idealny kąt rozwarcia, jeżeli chodzi o rozjazdy stosowane na kolei. Głównie używam właśnie tych dziesiątek. Tutaj mamy dziesiątki zainstalowane na głównym torze przy stacji i przy takich zjazdach 15-stopniowe rozjazdy. Tutaj mam jeszcze zabudowane rozjazdy z zestawu startowego. One mają aż 22 stopnie, dlatego wykorzystałem je tylko na bocznicach, bo na bocznicach powiedzmy, że są dopuszczalne takie ostre zwrotnice. A tak poza tym łukowe zwrotnice i tak jak wspomniałem wcześniej, zwykłe 15-stopniowe jeszcze w miarę wyglądają. Kolejną zaletą tych rozjazdów jest metalowa część krzyżownicy, którą można spolaryzować, dzięki czemu no, lokomotywy płynniej przejeżdżają przy mniejszych prędkościach przez te zwrotnice. Oczywiście mam te zwrotnice spolaryzowane, ale jeżeli chodzi o cenę do jakości, to Rocoline wypada chyba najkorzystniej. Łatwo dostępne są te tory praktycznie wszędzie, nie ma z nimi problemu. Czyści się jak każde inne tory, bo wiadomo, czyścić trzeba. Więc dobrze, skoro teraz mamy omówiony wstępnie wybór torów, to zapraszam na kilka minut omówienia projektów wstępnych, jakie udało mi się stworzyć, przez które musiałem w cudzysłowie przejść, żeby dotrzeć do takiego układu, jaki jest w dniu dzisiejszym. Także zapraszam do obejrzenia. Słuchajcie, więc tak, jeżeli chodzi o koncepcję, to szybciutko pokrótce opowiem o każdej z nich. Wybiorę tylko oczywiście ciekawsze takie, bo wszystkich było 79, aczkolwiek niektóre wersje różniły się dosłownie detalami, aczkolwiek istotnymi. Na początku pokażę może taką pierwszą myśl, która mi przyszła do głowy. Nie wiedziałem jeszcze na ile będę sobie mógł pozwolić pod względem finansowym, na ile będę w stanie fizycznie to wykonać, ponieważ nigdy wcześniej za takie projekty się nie brałem, więc no, tak naprawdę troszeczkę na oślep tutaj działałem. Jeżeli chodzi o ten projekt, bardzo szybko został on odrzucony, bo zdałem sobie sprawę, że mając już wcześniej kilka wagonów, że te wagony wszystkie stoją,
że tak powiem w cudzysłowie, krzywo, czyli żaden praktycznie wagon nie stał na prostym odcinku torów no i wyglądało to strasznie, zwłaszcza kilka wagonów na takich łukach, to po prostu no, szkoda było coś takiego w ogóle robić. Jeżeli chodzi o wygląd tej makiety z tego projektu, to on wyglądał mniej więcej tak na tle dzisiejszego stołu. To był taki odcinek. W tym miejscu jest okienko, które potem zobaczycie. Więc no, fajny projekt, malutki, aczkolwiek no jednak za mały. Wszystko jest tutaj takie nadziubdziane. Stacyjka, tu parę lamp, drzewka. No fajnie wygląda na taką kolejkę do zabawy, aczkolwiek zacząłem sobie powoli zdawać sprawę, że nie o to mi chodziło. Więc tyle na temat pierwszej w zasadzie koncepcji. Potem mamy czwóreczkę, troszeczkę inna, już odważniejsza zdecydowanie projekcja. Więc tutaj mamy z kolei taki zwariowany zygzak, zupełnie nierzeczywisty. Z tego też powodu no bez sensu zupełnie, no to nie są jakieś góry, że muszę tutaj omijać takim zygzakiem. Tak po prostu fantazja mnie chyba poniosła i stworzyłem to, co stworzyłem. Tutaj widać pierwszy zarys stacji towarowej, która mi przyświecała, że chciałbym mieć właśnie gdzieś stację towarową. Z tej strony lokomotywownię. Stacja jedna, druga. Tak jak mówię, no wszystkiego troszeczkę za dużo na tak małą przestrzeń. Jeżeli chodzi o tą makietę na tle dzisiejszej, wygląda tak. No i to tyle w zasadzie. Aha, jeszcze tutaj wspomnę, że cały czas chciałem zrobić makietę, na której mogłyby się poruszać 2-3 składy bez konieczności kontrolowania tego, żeby się po prostu nie zderzały. No i w zasadzie tyle. Przechodzimy szybciutko do następnego projektu, żeby nie przynudzać. Następny projekt to mamy 12. Tutaj ten projekt już w zasadzie obejmuje, jak widzicie, całość aktualnie dostępnego miejsca, tak jak jest to na dzień dzisiejszy, czyli tutaj już nie rysujemy, ponieważ on powstał już po właśnie zbudowaniu stołu, który widzieliście wcześniej, więc tutaj już mogłem się trzymać tylko i wyłącznie projektów, które bazowały na powstałym stole, więc tutaj już nie będzie zmian kształtu makiety. Jedynie pozostał z poprzednich wersji właśnie stacja towarowa, lokomotywownia, zygzak został troszeczkę wypłaszczony. Tutaj pojawiła się dodatkowa pętla, która by wcześniej, że tak powiem, skracała drogę. Nie musiałby pociąg jechać do samego końca. Aczkolwiek tutaj powstała dosyć spora różnica wzniesień i stwierdziłem, że nie chcę budować takich nierzeczywistych wzniesień. Bardziej postawiłem od tego momentu na płaską makietę, ponieważ też nie podoba mi się za bardzo, jak te pociągi podjeżdżają pod górki, które w rzeczywistości nie powinny podjeżdżać. No śmiesznie to troszeczkę wygląda. W tym momencie też zdałem sobie sprawę, że montując rozjazdy w tym miejscu strzelam sobie w kolano, dlatego że tutaj mam zamontowane na dzień dzisiejszy karnisze z zasłonkami, a chciałem, żeby tutaj dół makiety był zasłonięty właśnie zasłonkami, żeby tam nikogo, ani przede wszystkim mnie nie raziły w oczy te nogi, te belki pod spodem, kable wiszące, czy innego rodzaju rzeczy, które tam mam pochowane, po prostu uporządkowane, jak to nieraz na strychu się trzyma różne rzeczy. Także ta koncepcja też szybciutko padła ze względu na takie niepraktyczne podejście do tematu. Kolejna koncepcja jest 25. Przeskoczymy troszkę, bo między nimi nie ma za dużej różnicy. Tutaj no to jest totalna abstrakcja. Wcześniej mówiłem, że chciałem zrobić jak najwięcej prostych odcinków. No tutaj to jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem o co. Do dnia dzisiejszego nie rozumiem tego projektu. Sam sobie się dziwię, co ja tutaj stworzyłem. Nie wiem, to musiał być jakiś eksperymentalny projekt, ale bazowałem na tym, że chciałem sobie zrobić coś a la podziemną stację tutaj. Stwierdziłem, że
Nie będzie to za dobrze wyglądało. Centralnie na środku, gdzie tutaj ja będę siedział i sterował sobie makietą, będę miał jakieś zastawione pudło z przejeżdżającymi pociągami pomiędzy jakimiś filarami. Totalnie odpada, zrezygnowałem z tego. No i tak jak mówię, porażka. Ten plan to jest porażka, także szybciutko też, że tak powiem, ten temat odpuściłem. Kolejny temat to jest temat koncepcji 35. Tutaj już jest zbliżone do dzisiejszego projektu końcowego, z tym, że tutaj nie mamy tunelu. Tunel mamy tutaj. Stacja już jest w odpowiednim miejscu, w cudzysłowie powiedzmy. Tutaj pojawiło się nawet małe miasteczko. Malutka pętla, żeby pociąg sobie jeździł po malutkiej pętli. Stacja towarowa jest jeszcze tutaj. Nie mamy tego dużego tunelu. I stwierdziłem, że że tunel zrobię w tym miejscu. Taki malutki. Oczywiście on miał założenie, że będzie gdzieś odtąd ten tunel. Tak po prostu mi się to jakoś narysowało. Bocznice, gdzie stwierdziłem, że bocznicę chcę mieć pod ręką. Nie chcę mieć bocznic gdzieś tu, bo do nich nie sięgnę ręką, żeby gdzieś zmienić wagon, dostawić i tak dalej. Stwierdziłem, że bocznicę chcę mieć pod ręką, zwłaszcza, że te dwa rozjazdy mam z zestawu startowego i steruję nimi ręcznie, nie przeszkadza mi to w ogóle. Jeżeli chodzi o sam projekt, no bardzo mi się podoba, zwłaszcza ta część tutaj, ta zalesiona, kurczę, ciężko mi tak to ustawić, ta zalesiona z tymi mostkami tutaj. Fajnie by to wyglądało, aczkolwiek też stwierdziłem, że tutaj pojawił się problem ze zbyt krótką stacją i stwierdziłem, że tą stację będę chciał w przyszłości wydłużyć, więc zrezygnowałem także potem z tej pętli. No i oczywiście kolejny raz zmieniłem koncepcję, przebudowałem makietę i przechodzimy do wersji 50. Ta wersja już bardzo przypomina wersję dzisiejszą. Tutaj nie zmieniło się, w tym odcinku nie zmieniło się nic do dzisiejszego dnia. Ta bocznica została tak bardziej wypłaszczona. Tutaj też zostało to troszeczkę tak w tę stronę zrobione. I ten podjazd w dniu dzisiejszym został tak zrobione zostało. Czyli stacja została znowuż przedłużona, mimo że już jest dłuższa. Zobaczcie, niż w poprzednim projekcie. Stacja towarowa już jest taka, jaka ma być. I jeszcze jedyna rzecz, tutaj kiedyś widniała, w rzeczywistości też możecie to zobaczyć na filmiku, na jednym z filmików bodajże, w miejscu, w playliście Niedokończona makieta, o ile dobrze pamiętam. Jest jeszcze wersja makiety, gdzie mamy, jeszcze to jest przed szutrowaniem torów, gdzie mamy taką bocznicę i ona nie jest jeszcze zamknięta łukiem. Ja to przebudowałem, teraz jest zamknięta łukiem, po to właśnie, żeby można było więcej pociągów puszczać jednocześnie. I przeskakujemy do koncepcji 59. To jest już końcowa koncepcja tuż przed rozbudową makiety, gdzie tutaj dostawkę zrobiłem. To możecie sobie zobaczyć, jak wygląda taka dostawka, jak się ją buduje od początku w playliście rozbudowa makiety. Także tutaj już nie ma zmian. Tak wygląda aktualne rozmieszczenie torów. Zobaczcie, tutaj już jest przedłużona aż za filar. Wcześniej było do filaru, a teraz jest stacja przedłużona sporo. Więc tutaj mamy dobre 3 metry stacji, także to już parę wagonów się zmieści. Zobaczcie, nie ma już tutaj żadnych zwrotnic, już jest czyściutko. Wszystkie zwrotnice mam tu pochowane, oczywiście tak, żeby mi nie kolidowały z nogami.
Więc to było zadanie nie lada, żeby to nie kolidowało, bo nóg już przestawić nie mogłem. Jedyne co mogłem zrobić, to właśnie zmienić układ torów i zmienić go tak, żeby to jakoś wyglądało, żebym nie miał łuków. Jak widzicie, jest minimalna liczba łuków, tyle ile trzeba, żeby po prostu, to w zasadzie mógłby ktoś powiedzieć, że to jest makieta modułowa z modułami nawrotów, bo tak to wygląda. Tu są same nawroty, są tylko na końcowych, powiedzmy, modułach, aczkolwiek to nie jest moduł. Makieta modułowa, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest zupełnie coś innego, aczkolwiek taka idea mi przyświecała, żeby to była makieta nie tyle modułowa, tylko tak jak mówię, żeby było jak najwięcej prostych odcinków, a jak najmniej zakrętów. Nawrót jeden, nawrót drugi, koniec. Cała reszta jest praktycznie, powiedzmy, prosta. No z wyjątkiem tego, że trzeba gdzieś ten łuk zrobić, żeby zawrócić, nakręcić, skręcić i tak dalej. No i co? Na końcu zostało nam pokazanie ostatniego wykonania, czyli to jest makieta, która już jest koncepcją ostatnią, czyli 79 na tą chwilę. Wcześniejszych pomiędzy 59 a 79 nie będę pokazywał, bo to są różne wersje po prostu rozbudówki, więc dobudówki, więc tego nie będę tutaj pokazywał. To mamy tą część dobudowaną. Poprzednia makieta kończyła się tutaj, deska została wyrwana, odklejona w zasadzie. Ten odcinek torów musiałem zdemontować, dostawiłem rozjazd i tutaj są wymiary, jak wcześniej pokazywałem w AutoCADzie. Wracamy na makietę na kilka słów jeszcze. Tak więc po zapoznaniu się z wszystkimi wcześniejszymi projektami, teraz można mieć ogląd sytuacji, jakie trudności mnie w zasadzie spotkały, gdzie napotkałem problemy. Tutaj wcześniej wspomniane, zobaczcie, tutaj wkładam rękę, jest zasłonka, tutaj absolutnie na tej części nie mogłoby być żadnych rozjazdów, ponieważ napędy musiałbym mieć tutaj zaraz na wierzchu. Oczywiście nie chciałem tego mieć, wolę mieć te napędy tam schowane głęboko pod makietą, jak będzie trzeba zawsze się do nich dostanę. Tutaj zabudowane zostały te wcześniej wspomniane ręcznie zwrotnice, które mi zupełnie nie przeszkadzają, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o stację, no to wyszła, jak widzicie, dosyć spora. Wcześniejsze projekty zakładały nawet już w tym miejscu skręcanie, rozjazdy i tak dalej, więc stacja była króciutka naprawdę, kilka wagonów, może 2 wagony by się zmieściły na prostym odcinku, więc słabo. Jeżeli chodzi o newralgiczne punkty, tu jest jeden z tych punktów, ten łuk na podjeździe. Czasami raz na 100 podjazdów zdarza się, że jakiś wagon się wykolei, bo jeden na drugi napiera przy większych prędkościach i potrafią, oczywiście przy zjeździe tylko, i potrafią się czasami, naprawdę sporadycznie, raz na 100 przejazdów, może nawet rzadziej, coś tam potrafi się wykoleić. I to też nie każdy wagon. Musi dojść do jakiegoś specyficznego połączenia dwóch wagonów, które gdzieś tam minimalnie ze sobą nie współgrają, jeżeli chodzi o sprzęgi. Kolejne punkty newralgiczne. Oczywiście wszelkie łuki takie, które nagle zmieniają kierunek, ale to jest chyba oczywiste. Czasami też się zdarza ta sama sytuacja co na tym podjeździe. Czasami po prostu jakoś te łuki się gdzieś tam, te sprzęgi się tak szczepią, że potrafią się wagony wykoleić. Jeżeli chodzi o tunel, to w tunelu tak krótko pokażę. Dostęp jest, jedna rewizja tutaj, jakby się coś wykoleiło, ewentualnie jeśli trzeba byłoby przeczyścić tory, no to jak najbardziej tędy. I od spodu, teraz tego już nie pokażę, ale na którymś filmiku to pokazywałem, przy rozbudowie makiety zdaje się, na którymś filmiku to pokazywałem od spodu tą rewizję. Jest tam po prostu dziura, zakrywana oczywiście, i można tam nawet wsadzić głowę i wtedy to naprawdę pomaga. Jeżeli chodzi o podjazdy, to zobaczcie, tam zrobiłem taki delikatny podjazd, bo jak wcześniej wspomniałem, nie lubię podjazdów. Minimalna ilość zakrętów, tak żeby to fajnie nawet wyglądało. Nie przepadam za łukami, jak wiecie, zwłaszcza
ostrymi, to znaczy lubię łuki, ale takie łagodne jak są na tej bocznicy. Zobaczcie, na tej długiej bocznicy jaki jest łagodny łuk. Takie łuki lubię. Aczkolwiek jak wiadomo, na makiecie tego typu, powiedzmy, że to jest tort, jest to w zasadzie niemożliwe, żeby takie łuki zrobić, no bo gdzie by te pociągi musiały mieć przestrzeń, nie wiem, kilkudziesięciu metrów, żeby sobie spokojnie zakręcić. Tutaj są łuki wczepione najszersze, jakie są dostępne z fabrycznych łuków R6, bo wiadomo, że z flexów się zrobi jeszcze szersze łuki. Aczkolwiek z tych jeszcze jestem w miarę zadowolony tutaj. Co dalej? Tutaj generalnie też są stosowane cały czas R5, czyli łuki są R5. Tamten zakręt dookoła lokomotywowni jest, o ile pamiętam, 2 albo 3 tory są wstawione jako R4, ale też kurczę nie jestem pewien, czy to nie są piątki, po prostu już nie pamiętam. Tutaj są R6, jedna R9 albo 10, więc naprawdę starałem się szeroko. No tak jak mówię, tutaj jest taki, tu jest R4 wstawiona też i w tunelu jest są dwie pętle, jedna węższa pętla jest z R2 niestety, ponieważ musiałem się jakoś wymieścić, a druga pętla jest z R3, ale tego na szczęście nie widać i mnie to w oczy nie kole. Także wyszło moim zdaniem dobrze. Kawałek prostego odcinka też jest, ma się pociąg gdzie powiedzmy rozpędzić, mam gdzie rozstawić kamerę. No i tak, jeżeli chodzi o pokonywanie trudności, jakoś powolutku wybrnąłem. No tak jak mówiłem wcześniej, problemy były z rozjazdami, bo gdzieś tam się okazywało, że tu pod spodem mam nogę od stołu i wiadomo, że już napędu się nie będzie dało w tym miejscu zainstalować. Przesunięcie rozjazdu w lewo, w prawo całkowicie mi potem modyfikowało pozostałą część toru, czy też łuk, ale jakoś to się tak fajnie udało w równych odstępach zrobić. No, nie wiem, przypadek. No tak kombinowałem, że za 79 razem, czy też przepraszam, 59 razem wykombinowałem tak, że jest dobrze. Także to nie jest prosta sprawa, jeżeli chodzi o rozkład torów, żeby potem się można było przyjemnie, fajnie bawić, bez problemów, bez niespodzianek w późniejszym etapie. Jeszcze mogę słowo dodać odnośnie układu samego torowiska. Wspominałem wcześniej, że chciałem, żeby po makiecie mogło się poruszać bez trudu i praktycznie bez żadnej kontroli przynajmniej 2 składy. Czyli tak jak to ma miejsce w tym momencie, jeżdżą sobie 2 składy i one się raczej nie zderzą, dopóki ktoś nie przestawi zwrotnicy w zły sposób. Więc generalnie mamy tą jedną pętlę zewnętrzną, która praktycznie nie ma żadnego innego odgałęzienia. Dopiero jest odgałęzienie na stacji jedno, gdzie można zmienić tor tutaj na ten środkowy, powiedzmy w cudzysłowie. I tutaj można z niego wyjechać, czy też wjechać w drugą stronę, jak skład jedzie. I do tej pory tak było, do momentu, gdy nie założyłem sobie, że rozbuduję makietę i rozbudowa makiety rzecz jasna musiała się tyczyć zewnętrznej części toru, czyli tutaj mamy kolejne odgałęzienie na właśnie tą część nowo powstającą, więc to jest jako drugie odgałęzienie tej pętli, aczkolwiek to odgałęzienie nie powoduje, że lokomotywa wjedzie i zderzy się z innym składem jadącym na innej pętli. Z kolei jeśli chodzi o drugą pętlę, o tą wewnętrzną, ona jest zrobiona, można by stworzyć z niej raz, dwa, 4 różne konfiguracje, bo ta pętla, ta wewnętrzna, ona, jakby to powiedzieć, w jednym miejscu tu się rozdziela, leci sobie tutaj, tu zahacza sobie jedno odgałęzienie o bocznicę i tutaj powolutku się zwęża, żeby tutaj znowuż się zejść. Więc tutaj jest spory kawałek makiety, żeby się spokojnie 2 lokomotywy na jednej pętli wyminęły. To samo się tyczy tutaj. Tutaj mamy rozjazd jeden
gdzie lokomotywa może jechać albo za lokomotywownią, albo tak tutaj przed lokomotywownią, patrząc od mojej strony. I tam za drzewami sobie jedzie i wjeżdża na stację, a druga pętla wewnętrzna jedzie tędy tym peronem i tutaj znowuż może się spotkać. Tu, w tym miejscu dopiero. Więc tutaj mamy kolejną mijankę. Na stacji jest jedna mijanka i tutaj przy bocznicy jest jedna mijanka. I można puścić pociąg tu zewnętrzną, tu wewnętrzną, tu wewnętrzną, tu zewnętrzną. Także powstają kolejne dwie modyfikacje pętli wewnętrznej, więc myślę, że taki układ jest dobry. Wcześniej ta część tej pętli kończyła się tutaj bocznicą, ale w porę przed szutrowaniem torów stwierdziłem, że jedna mijanka będzie za mało, więc rozebrałem tą bocznicę i przedłużyłem tor i połączyłem go z tą pętlą właśnie. Straciłem powiedzmy jedną bocznicę, ale zyskałem więcej pola manewru, jeśli chodzi o samą jazdę lokomotyw, że mi się przynajmniej wygodniej po prostu mijają składy. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że więcej nie będę poruszał, bo o czym będę chciał powiedzieć, to odcinek mógłby trwać w nieskończoność. Także w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym odcinku omówimy sobie rozplanowanie lokalizacji, jak ja to widziałem, jak to widzę teraz, do czego, po co i na co te lokalizacje na makiecie są. Także trzymajcie się gorąco, cześć.